Jeżeli jesteś fanem Władcy Pierścieni, blackowej stylistyki oraz dungeon syntu, to wszystko w eklektycznym, pięknym wydaniu znajdziesz na płycie Summoning Minas Morgul. Summoning zostaje założony w Wiedniu w Austrii w 1993 roku. Zespół wykonuje epicki black metal oparty o twórczość Tolkiena. Po wyrzuceniu z zespołu perkusisty Trifiksona zespół opiera się o automat perkusyjny, co przyczynia się do oryginalnego, specyficznego ich brzmienia. Nagrywają 4 dema, w tym pierwsze w 1993 roku pod tytułem Upon the Viking Stallion. W 1995 rejestrują debiut pod tytułem Lugburs i w tym samym roku wydają kolejną płytę pod tytułem Minas Morgul, o której będzie ten odcinek. Album jest przepełniony dostojeństwem i długi, z czego 4 kawałki trwają ponad 7 minut, kreując ten teatralny świat fantazy. Całość ocieka wręcz syntezatorowymi, epickimi brzmieniami, budującymi narrację tolkienowskiego świata. Krążek utrzymany jest w średnich i wolnych tempach, co sprawia wręcz wrażenie hipnotycznej ścieżki do filmu niż albumu metalowego. Był to jeden z pierwszych zespołów, który całą swoją twórczość, a nie tylko fragmenty, oparł na Władcy Pierścieni. Wiele zespołów starało się osiągnąć podobny poziom, ale tylko nielicznym się udało. Klawisze oraz zaprogramowana perkusja na Minas Morgul nie brzmią sztucznie, a wręcz razem tworzą niezwykły, unikalny, średniowieczny klimat. Czasem mamy wręcz wrażenie, że słuchamy muzyki sprzed kilku stuleci. Proste, tremolowe gitary oraz bas są tutaj instrumentami zdecydowanie akompaniującymi. Bombastyczne, symfoniczne aranżacje wprowadziły oryginalne brzmienie do ich black metalu. To triumfalne hymny, które prowadzą słuchacza głównie przez ciemne zakątki Śródziemia. Teksty również opowiadają o jego mrocznych stronach, jak Mordor, Dol Guldur, Ungoliat, klęski głównych bohaterów, mgły, ognie. One również często są frazami wyciągniętymi z samego Tolkiena. Pełne pasji wokale Protektora i Sileniusa są blackowymi skrzekami, ale z dodaną dużą ilością pogłosu. One się wzajemnie wymieniają, nakładają, tworzą chóry, co sprawia wrażenie głębi. Płyta pełna jest bojowych, napuszonych brzmień, które podbiły atmosferę wręcz do bojowego oczekiwania na rozkaz do działań wojennych. Tego nie uświadczysz na innych albumach. Warstwy elektroniki, gitar oraz wokali bez przerwy się przenikają, zmieniając swoje miejsce w szyku muzycznym, co mimo panującej powtarzalności sprawia, że kawałki są bardzo wkręcające. Ta płyta to muzyczny pejzaż opisujący świat fantazy swoją gawędą i po tylu latach cieszy ucho swoją oryginalnością rozwiązań kompozytorskich. To posłuchajmy teraz tych mrocznych muzycznych fragmentów Śródziemia. Album rozpoczyna instrumentalny Soul Wandering, który ma niepokojący charakter oraz jest w klimacie dungeon syntu. To rzeczywiście taka wędrówka duszy w sam środek tolkienowskich ciemnych spraw, które załatwiało się przy pomocy oręża. Występuje tutaj ciekawy werbel oraz klawisze, które się wzajemnie fajnie przenikają. Lugburs to już typowy dla Summoning majestatyczny utwór pełen przestrzeni, wysoko nastrojonych gitar, wściekłych wokali oraz klawiszy wygrywających folkowo-średniowieczne melodie. Następnie utwór przyspiesza, mieszając w sobie wiele nastrojów. Tytuł oznacza w czarnej mowie czarną wieżę i odnosi się do Barad-dûr, czyli siedziby Saurona w Mordorze, jako symbolu zła. I właśnie o tym jest utwór, o budowaniu mrocznego imperium. The Passing of the Grey Company to mój ulubiony utwór Summoning. Główny, quasi-średniowieczny motyw zagrany na klawiszach wchodzi w głowę na całe dziesięciolecia i gwarantuje, że nawet jak długo nie słyszałeś albumu, będziesz go pamiętał. Następnie wchodzą gitary oraz chóry nadające całości dostojeństwa i pewnego oderwania od świata. Długi, czarny cień skrzydeł zaległ nad światem. Na kolana szara kompania nadchodzi. Ostatni z prezentowanych dziś utworów to Marching Homeward z melodyjnymi tremolami gitarowymi, które można ponucić sobie przy wódeczce.
Tchną one trochę klimatem Grzesiuka. Nad nimi unoszą się pasaże klawiszowe oraz wściekłe, blekowe krzyki. Już 2 lata lud maszeruje ku swojej ojczyźnie, a zimne wiatry wieją wokoło. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Front zdobi grafika przedstawiająca Minas Morgul z Władcy Pierścieni, czyli wieżę złych czarów, fortecę zbudowaną przez Numenorejczyków na granicy Gondoru z Mordorem. Po upadku stała się siedzibą Nazguli, miejscem uważanym za przeklęte. Cover nie jest mroczny, jakby na to wskazywał tytuł, raczej barwy są pastelowe, pozytywne w odbiorze, utrzymane w kolorystyce niebieskiej, a twierdza jest umieszczona między skalistymi wzgórzami. W prawym górnym rogu logo zespołu, na dole tytuł albumu. Wkładka jest osobliwa, to tylko rozkładówka. W środku na czarnym tle są zdjęcia części ciał muzyków, bo fotkami muzyków tego bym nie nazwał. Po lewej ręce Sileniusa, po prawej część twarzy Protektora. Na stronie zamykającej tę gigantyczną wkładkę podano info, na czym który muzyk gra oraz kto był producentem i gdzie nagrano album. Poniżej kontakt do zespołu. Na czarnej płycie CD wytłoczono logo Summoning, na dole pudełka, na tle gór srebrną czcionką wydrukowano tytuły utworów, poniżej logo wydawcy. Jeżeli pragniesz w muzyce odkryć całe piękno Śródziemia, to nie szukaj dalej. To najlepszy album oparty o prozę Tolkiena. W każdym dźwięku doświadczysz magii tego uniwersum. Kręte melodie syntezatorowe, podniosła atmosfera przeniosą cię na godzinę do innej rzeczywistości. I to jest właśnie w tym piękne. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!